Słuchajcie, wysłuchaliśmy dzisiaj wielu ciekawych wykładów na temat wyboru, na temat możliwości i na temat tego, co możecie zrobić z własnym życiem. Słyszeliśmy o Palestynie, słyszeliśmy o kreatywności, słyszeliśmy o światłowodach. I te wszystkie osoby, które dzisiaj tutaj występowały, podzieliły się z nami swoją pasją. I one miały wybór. I wy też macie wybór. Możecie wybrać życie, wybrać pralkę, wybrać samochód, telewizor, wybrać przyjaciół, wybrać ubezpieczenie. Te słowa są luźną parafrazą z filmu Trainspotting. Kto oglądał ten film? Łapka w górę. Jest kilka osób. Jak wiecie, ten film opowiada o wyborach. Niekoniecznie o dobrych, ale o wyborach. I wy każdego dnia macie wybór, czy realizować swoje pasje, czy pójść za ogólnym trendem. Te słowa, wybierz życie, wybierz telewizor, wybierz ubezpieczenie, są nacechowane niesamowitą złością, bo każdego dnia wybieramy proste rzeczy, mimo że mamy możliwość wyboru swojej pasji. Pod koniec średniowiecza żył człowiek, który nazywał się Krzysztof Kolumb. Kolumb już od najmłodszych lat podróżował po morzach, najpierw w celach handlowych, później dlatego, że sprawiało mu to przyjemność. Podczas jednej ze swoich wypraw Kolumb ledwo uszedł z życiem, ponieważ jego flota została zaatakowana przez flotę francusko-portugalską. Ledwo żywy, młody Krzysiek nie poddał się, nie załamał się takim obrotem spraw i dalej realizował swoje pasje. Kilkaset lat później w Szkocji, w rodzinie Kowali, urodził się Kirkpatrick Macmillan. Kirkpatrick był fantastycznym człowiekiem, świetnym kowalem, ale też dziwakiem. Ludzie, którzy żyli w jego czasach, uważali, że Kirkpatrick ma bardzo dziwne hobby, ponieważ lubił on naprawiać rzeczy, czy też dostosowywać rzeczy, które dobrze działały, do swoich własnych potrzeb. W tym czasie popularne były drezyny, czyli dwukołowe pojazdy, na których, żeby się poruszać, trzeba było odpychać się nogami od ziemi. Kirkpatrick stwierdził, że on nie chce się odpychać i wymyślił pedały. Został dzięki temu pierwszym w historii świata rowerzystą i w swoim premierowym przebiegu, w swoim premierowym przejeździe przejechał ponad 200 kilometrów. Bez EPO, bez środków wspomagających i nie rywalizując o żółtą koszulkę lidera. Tylko dla swojej pasji. Kolejną osobą, o której chciałbym powiedzieć i o której już wspominali chłopaki mówiące o kreatywności, to Thomas Edison. Nie wiem, czy wiecie, ale młodego Tomka ze szkoły wyrzucili. Wtedy nie dbano tak bardzo o uczniów jak teraz i młodego Tomka uznano za totalnego idiotę, który nie jest w stanie przyjąć żadnej wiedzy. Tomek więc uczył się na własną rękę, pomagała mu matka, która była niesamowicie wyrozumiała dla młodego naukowca. I nawet gdy kuchnie kotłowały kłęby dymu, ona i tak wspierała swojego syna. Ci ludzie mieli wybór i ci ludzie wybrali. Oni wybrali życie w zgodzie ze swoją pasją. Mieli wiele planów, wiele możliwości, ale wybrali to, żeby podążyć za tym, co chcą robić przez całe życie. I wy też macie możliwość wzięcia udziału w różnych planach i wzięcia udziału w różnych działaniach. I tylko od was zależy, czy wybierzecie plany, które są ogólnie akceptowane przez społeczeństwo, czy wybierzecie plany, które kotłują się w waszych głowach, które są waszymi indywidualnymi planami. Plany społeczne to pójść do szkoły, wybrać studia, dobrą uczelnię, znaleźć pierwszą pracę, założyć rodzinę. I te plany są przez was albo akceptowane, albo nieakceptowane. I wy macie wybór. Możecie albo je zrealizować, albo ich nie realizować, bo w waszych głowach być może siedzą wasze indywidualne plany. Jeżeli spojrzycie w lewo i w prawo i obok siebie nie macie swojego brata lub siostry bliźniaczki, to zobaczycie totalnie inną osobę, która ma swoje indywidualne plany i dla której być może realizacja studiów nie jest czymś, co chciałaby robić, ale jej niejednokrotnie to zrobi, ponieważ na to wskazuje społeczne doświadczenie i plan społeczny, który jest akceptowany. Ale wybierając swoje własne plany, możecie realizować swoje własne działania. Tylko tutaj jest pewna pułapka, bo my bardzo lubimy planować, uwielbiamy wyznaczać sobie cele i marzyć sobie, ach, jak fajnie byłoby, gdyby to się stało. Gdyby Kolumb, gdyby Edison i gdyby Macmillan skończyli właśnie na tym marzeniu, fajnie byłoby dopłynąć gdzieś tam, fajnie byłoby zrobić rower, fajnie byłoby wymyślić żarówkę. Gdyby oni skończyli na tym planowaniu, być może siedzielibyśmy tutaj przy świeczkach, być może wiedzielibyśmy, że jest tylko Europa. To jest gdybanie, ale to jest wskazówka dla was. Nie tylko planujcie, ale działajcie. Moja koleżanka usłyszała kiedyś od swojej przełożonej bardzo fajne słowa. Zbieraj doświadczenia i realizuj nowe pomysły, aż do momentu, w którym znajdziesz to,
co chcesz w życiu robić. Nikt z nas, prawdopodobnie nikt z nas, kto tutaj siedzi, nie wie od początku swojego życia, czym będzie się zajmował. Za każdym razem spotkacie się z nowymi fazami, które będziecie chcieli realizować. Faza na dziennikarza, faza na aktora, faza na muzyka. Jeżeli będziecie działać i będziecie szukać możliwości wykorzystania swoich planów, tych swoich faz, być może odnajdziecie w końcu swoją pasję. Te pasje, te doświadczenia można porównać do kwiatów, które będziecie zbierali na łące. Im więcej kwiatów zbierzecie, kwiatów różnego rodzaju, tym większy będziecie mieli bukiet. I jeżeli będziecie posiadali duży bukiet, w którym jest wiele różnorodnych kwiatów, będziecie te kwiaty mogli wykorzystać na różne sposoby. To są wasze doświadczenia. I im większy jest wasz bukiet, tym większe macie możliwości rozwoju i możliwości znalezienia swojej osobistej pasji. Tak było ze mną, kiedy dostałem pierwszy komputer, było to już kilka lat temu. Bardzo się wtedy zainteresowałem muzyką, edycją muzyki. Ściągałem różne darmowe kawałki, edytowałem je, dodawałem pogłosy, dodawałem jakieś nowe brzmienia i mnie to bardzo cieszyło. Jakiś czas później stanąłem przed wyborem liceum i troszkę kierując się właśnie planami społecznymi, zamiast wybrać profil prawniczo-ekonomiczny, stwierdziłem, że pójdę na biolchem. W końcu w gimnazjum dostałem 5 na piękne oczy właśnie z chemii. Stwierdziłem, że to jest coś, co będę w życiu robił, dostanę się na dobre studia, dostanę dobrą pracę, czyli podążę za tym planem społecznym, który realizuje bardzo wiele osób. Ale po pierwszym półroczu okazało się, że Andrzej jest jednak z chemii noga, ma 1 i drugi semestr poświęcałem na niesamowicie wielką pracę, żeby z tej 1 się jakoś wykaraskać. Udało się, ale kosztowało mnie to niesamowicie dużo nerwów i niesamowicie dużo poświęcenia. Miałem więc 2 możliwości. Mogłem zmienić klasę, co nie wchodziło dla mnie w grę, bo miałem niesamowitych ludzi w klasie. Mogłem też siedzieć całymi dniami i uczyć się tej chemii od godziny 16 do godziny 20, zawalając swoje życie osobiste, zawalając przyjaciół. I jak pewnie się domyślacie, nie wybrałem tego rozwiązania również. Co się okazało? Pani od chemii, która mnie wtedy uczyła, była opiekunką radia szkolnego. Podczas którejś z rozmów okazało się, że poszukują nowych ludzi do radia szkolnego, a ja, chwaląc się swoim talentem muzycznym, wszedłem do tego radia i zacząłem tam działać. Do końca liceum miałem już dużo mniejsze problemy z chemią. Być może pomyślicie, że materiał był po prostu dużo prostszy, ale ja uważam, że raczej to było to radio szkolne, które miało duży wpływ na to. Radio, za które nie dostawałem ani złotówki, ale które nauczyło mnie dużo. Pozwoliło mi sprawdzić moją fazę będę muzykiem, która wtedy była dużą fazą, ale po jakimś czasie okazało się, że nie jest to być może to, co chcę w życiu robić. Pozwoliła mi dodatkowo zebrać nowe doświadczenia, poznać nowych ludzi i rozwijać swoje umiejętności. Zwróćcie uwagę na to, że nie za każdym razem, kiedy za waszą pracę będziecie otrzymywać wynagrodzenie finansowe, to nie znaczy, że nic nie dostajecie za tą pracę. Działając w organizacjach studenckich, w kołach naukowych, robiąc rzeczy, które chcecie sprawdzić, czy są waszą pasją, z jednej strony rozwijacie się, a z drugiej poszukujecie swojej ścieżki życia. Ścieżki, którą być może będziecie podążać już cały czas. A jeżeli nie, to nauczycie się czegoś nowego i sprawdzicie, że to, co robiliście przez jakiś czas, nie jest jednak waszą pasją i warto skupić się na nowych rozwiązaniach. Ja przez pewien czas również się tak bawiłem taką właśnie pracą za darmo, która dawała mi i cały czas daje mi niesamowicie dużo satysfakcji. Na początku studiów zainteresowałem się dziennikarstwem, a że kochałem piłkę nożną, to postanowiłem zacząć pisać o piłce nożnej. Moim klubem ulubionym była FC Barcelona od zawsze. Być może dzisiaj to jest standard, ale wtedy to nie było standardem, bo Barcelona grała doły i walczyła w eliminacjach Ligi Mistrzów. I ja tą Barcelonę swoją kochałem, modliłem się do niej być może, ubóstwiałem tych piłkarzy, którzy występowali na boiskach. I będąc tym dziennikarzem pisałem o tej piłce nożnej, pisałem o Barcelonie, grać nie mogłem, bo wiedziałem, że piłkarz ze mnie żaden. Patrząc na wyniki dzisiejsze naszej reprezentacji, być może dobrze się stało, że tam teraz nie gram. Natomiast pisałem o tym i rozwijałem się. Pewnego dnia Barcelona przyjechała do Polski, przyjechała na stadion Wisły Kraków i razem z kolegą otrzymaliśmy wejściówki jako akredytowani dziennikarze. On został dziennikarzem, ja zostałem fotoreporterem i miałem wtedy tak naprawdę pierwszy raz w życiu profesjonalnie dzierżyłem aparat w ręce. Dowiedziałem się, że idę na murawę i stałem od piłkarzy, których naprawdę uwielbiałem w takiej odległości, w jakiej się teraz wy ode mnie znajdujecie. 18-letni chłopak, który spełnia marzenie 6-latka i który ma łzy w oczach przez cały mecz.
za to tylko, że poświęcił się do działalności za darmo, do pisania artykułów, czyli do robienia czegoś, co tak naprawdę i tak lubił i chciał się w tym rozwijać. Jeżeli będziecie mieli możliwość spróbowania swojej fazy, spróbowania, czy to, na co jesteście w tym momencie nagrzani i napaleni, spróbujcie tego. Być może stracicie trochę czasu, ale przekonacie się, czy to jest właśnie to, co chcecie robić w swoim życiu. Powiecie, okej, ale takie rzeczy są dostępne dla ludzi, którzy mieszkają w dużych miastach. To są rzeczy, które są dostępne dla ludzi, którzy pochodzą z wielkich miast i mają kupę pieniędzy. W dwudziestoleciu międzywojennym żył sobie mały Wincenty. Wincenty pochodził z bardzo ubogiej rodziny, wiejskiej rodziny. Tak ubogiej, że jego rodziny nie było stać nawet na zakup krowy, a krowa w tamtych czasach to powiedzmy na wsi była podstawa. Gdy jego rodzina dorobiła się tego, żeby tą krowę kupić, ktoś tą krowę musiał wypasać. Wybór padł na młodego Wincentego. I Wincenty spędzał całe dnie na łące, patrząc jak krowa przeżuwa sobie trawsko i robi różne inne rzeczy, ale nie marnował tego czasu na spanie i na patrzenie, co robi w tym momencie biało-czarna krowa, tylko uczył się, rozwijał, poznawał realia wsi i dzięki temu świat zna go w tym momencie jako Wincentego Witosa, premiera Rzeczpospolitej, jednego z najważniejszych ludzi w państwie, jednego z najważniejszych działaczy politycznych, jeżeli chodzi o stronnictwa chłopskie. Facet nie miał na początku w ogóle pieniędzy. Pochodził z bardzo biednej rodziny, ale dzięki stałej pracy nad sobą, dzięki rozwijaniu swoich umiejętności, Wincenty osiągnął niesamowity sukces. Okej? Mam nadzieję, że przekonałem was do tego, że pieniądze nie są potrzebne. Powiecie w takim razie, być może miasto. Pochodzę z małego miasta, z małej mieściny. Kto wie, ilu mieszkańców ma Łomża? Łomża, takie miasteczko, być może nie wszyscy nawet wiedzą, gdzie się znajduje. Łomża ma... Ktoś wie? Pomysły? Troszkę więcej. 60. 60 tysięcy mieszkańców, ale to jest mniej więcej tyle, ile zmieści się wspólnie na stadionie Krakowi i Wisły Kraków. Mniej więcej tyle mieszkańców ma Łomża. Z Łomży pochodzi Piotrek, który będąc mniej więcej w waszym wieku, będąc w liceum, stwierdził, że robi szkolenie. Że zrobi szkolenie dla mieszkańców Łomży, na którym będzie chciał im powiedzieć, że będą się rozwijali, że mogą realizować swoje pasje. Swoim pomysłem pochwalił się oczywiście przyjaciołom. A jak to na dobrych przyjaciół przystało, oni zaczęli mu mówić, że oczywiście wszystko runie i się nie uda. Jak to wspaniali przyjaciele potrafią zrobić? Nie, Piotrek, w ogóle porywasz się z motyką na kosmos i na słońce i w ogóle na wszelkie inne gwiazdy. Nie ma opcji, nie wyjdzie ci. Piotrek się zawziął, chodził po różnych miejscach, pytał różnych ludzi i ostatecznie na szkolenie, na które miało przyjść 20 osób, przyszła 100. 100 osób uwierzyło, że Piotrkowi się uda. Piotrek po dzisiejszy dzień realizuje swoją pasję i miał to gdzieś, że jest z małego miasta, że jest z miasta, w którym każdy go znał, w którym wszyscy siebie znali nawzajem, chodzili do jednej parafii, chodzili do jednego targu, do jednej szkoły. Może nie do jednej, bo 60 tysięcy ludzi to w jednej szkole by się nie zmieściło, ale chodzi o małą skalę. Nie jest dla was przeszkodą miasto. Nie są dla was przeszkodą pieniądze. Przeszkodą jest to, co jest w głowie. Jeżeli zaczniemy działać i przejdziemy od tego momentu planów do tego momentu działania, jesteśmy w stanie zrobić coś niesamowitego ze swoim życiem. Okej, powiecie, mamy miasto, mamy pieniądze, czy też ich nie mamy, już ci wierzymy, że nie jest to zależne, ale w tym momencie nie mam zielonego pojęcia, co ja chcę w życiu robić. Mam jakieś swoje fazy, mam jakieś swoje pasje, ale one są bardzo odległe, one gdzieś są rozmazane na horyzoncie, gdzieś daleko przede mną. Co ja mam zrobić, żeby te pasje realizować? Masz dwie możliwości. Po pierwsze, próbujcie tych pasji, próbujcie tych faz, które wam się wkręcą. Chcecie zostać aktorem? Idźcie do kółka teatralnego. Chcecie zostać weterynarzem? Zatrudnijcie się w schronisku. Chcecie realizować jakikolwiek inny pomysł? Znajdźcie sposób, żeby go wypróbować. Drugą sprawą jest to, że jeżeli wasza pasja jest odległa i wydaje wam się bardzo nierealna, możecie ją podzielić na mniejsze części. Ten komputer, który tutaj powinien być widoczny, jest symbolem mojego kolejnego znajomego, który w tym momencie prowadzi swoją firmę, agencję interaktywną. Ma na imię Michał i być może część z was go zna. Michał zaczynał zabawę z informatyką już w podstawówce. Na początku była to niewinna zabawa, zostawał dłużej po szkole, wyłączał komputery, dbał o wygląd sali informatycznej. Spodobało mu się nie tylko granie w gry, ale spodobały mu się też inne rzeczy.
Zaczął się rozwijać w tym kierunku. Gdy weszła era internetu, Michał zaczął robić proste strony internetowe. Później robił coraz bardziej skomplikowane strony. Wreszcie włączył się do działań organizacji studenckiej ARZ Kraków i razem z nią robił projekty. Tam był i grafikiem, i programistą. W pewnym momencie pomyślał, umiem już tyle, że założy swoją własną firmę. Jak pomyślał, tak zrobił i dzisiaj realizuje różne projekty na zamówienie większych i mniejszych przedsiębiorstw. Podzielił swoją pasję na mniejsze fragmenty. Wyznaczył sobie cele i sprawdzał swoją pasję. W każdym momencie mógł się zatrzymać i zdecydować, że to nie jest jednak kto. Gdyby któryś moment byłby dla niego nie do przeskoczenia. Dlatego mając swoją pasję, podzielcie ją na mniejsze elementy i postarajcie się realizować każdy z tych elementów po kolei. Dzięki czemu będziecie mogli sprawdzić, czy to jest naprawdę to, co chcecie robić. A jeżeli nie jesteście pewni, czy to, co chcecie robić, jest waszą pasją, odpowiedzcie sobie na jedno, być może w brzmieniu skomplikowane, ale tak naprawdę proste pytanie. Czy chciałbym robić to, co uważam, że jest moją pasją, nawet jeżeli nie będę za to dostawał żadnych pieniędzy lub będę musiał zapłacić za to niesamowicie wysoką kwotę? Jeżeli odpowiecie sobie twierdząco na to pytanie, jeżeli stwierdzicie, że możecie pracować i nie dostawać za to pieniędzy, lub jeżeli stwierdzicie, że na swoją pasję możecie wydać naprawdę dużą kwotę, to znaczy, że to jest wasza pasja. I trzymajcie się tego i realizujcie to nawet wbrew przeciwnościom losu. Czytałem ostatnio historię pewnego amerykańskiego sprzedawcy, który bardzo nie lubił swojej pracy. Bardzo jej nie lubił, totalnie go denerwowała, ale miała jeden świetny aspekt. Była niesamowicie dobrze płatna. Zarabiał kilkadziesiąt tysięcy dolarów miesięcznie, ale totalnie go to nie satysfakcjonowało. Chciał założyć swoją własną firmę. I kiedyś ze swoich wątpliwości zwierzył się swojej żonie. Mówi do niej, kochanie, nie wiem, co mam zrobić. Myślał, że mu powie, jak to co, wybierz pieniądze, przecież pieniądze są ważne, żeby nas utrzymać. A żona popatrzyła na niego i powiedziała mu, możesz do końca życia być dobrym w tym, co robisz teraz, ale możesz z tego zrezygnować, wybrać swoją pasję i być w tym najlepszy. I tego właśnie wam życzę. Realizujcie się, podążajcie za swoją pasją, spełniajcie swoje marzenia, bo jesteśmy wszyscy młodzi i mamy wiele możliwości, wiele wyborów przed nami. Skorzystajcie z tego, pójdźcie do domu i zróbcie coś dla siebie.